Dzień dobry, witam na kolejnym platanowym czwartku. Dzisiaj pomówimy o konfiguracji routera MikroTik oraz ustawieniach w centralach Proxima i Libra, tak abyśmy mogli do tych central, do tych serwerów zalogować abonenta spoza sieci lokalnej, czyli poprzez sieć internetową. Zanim przystąpimy do ustawień, chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na nasze strony w social media, czyli na strony blog.platan.pl, jak również na nasz kanał na YouTube, youtube.com/platan.pl, gdzie już podobny temat został zarejestrowany, jak również opisany. Na blogu jest to artykuł wideoinstrukcja, jak zdalnie korzystać z centrali telefonicznej. I w tym artykule jest opisane, jak zalogować abonenta spoza sieci lokalnej, spoza sieci LAN, abonenta wewnętrznego VoIP przy wykorzystaniu routerów TP-Link i Asus. Dzisiaj chciałbym się skoncentrować tylko i wyłącznie na routerze MikroTik, który moim zdaniem jest jednym z najciekawszych rozwiązań, jeżeli chodzi o możliwości konfiguracyjne i sprawność działania, jeżeli chodzi o routing pakietów. I to, co na dzisiaj zaplanowałem, to chciałbym uzyskać efekt w postaci zalogowania abonenta spoza sieci lokalnej, spoza sieci 10.20.30, abonenta wewnętrznego VoIP do serwera Proxima wyposażonego w kartę VoIPową. Podczas dzisiejszego webinarium nie będę korzystał z klasycznego łącza internetowego. Zamknę się w sieci tutaj lokalnej Platana, sieć Platana, czyli ta adresacja 192.168.0 będzie symulowała mi łącze internetowe, czyli tak naprawdę dwie różne sieci lanowskie, czyli sieci o adresacji 10.10.10.0 i 10.20.30.0 będę musiał ze sobą tak spiąć, aby urządzenie z jednej sieci LANowej poprzez sieć WANową, poprzez dwa routery, które zarządzają tymi sieciami lokalnymi, dostać się do centrali i zalogować abonenta wewnętrznego VoIP. I oczywiście w pierwszej kolejności to, co musimy wiedzieć i pamiętać, to elementy związane z programowaniem routera będą się odbywały na routerze przy centrali, czyli całą operację dotyczącą logowania, przekierowywania odpowiednio portów na routerze będziemy robili to na routerze, który ma podłączenie po sieci LAN do serwera Proxima. I abyśmy mogli takie przekierowania tworzyć, w pierwszej kolejności musimy poznać publiczny adres IP, czyli adres, jaki otrzymujemy od naszego dostawcy internetu. I te elementy można sprawdzić na kilka sposobów. Można skorzystać ze strony internetowej, która nam poda publiczny adres IP, jak również na routerze będziemy mogli sprawdzić, jaką adresację otrzymaliśmy od dostawcy. W przypadku dzisiejszego webinaru adres, który otrzymamy, to będzie adres 192.168.0.201 i to będzie publiczny adres dla całej sieci LANowej, dla tych wszystkich urządzeń, które są podłączone do sieci LAN o adresacji 10.20.30.0. Abyśmy mogli wykonywać operację przekierowania portów, najdogodniejszym sposobem jest posiadanie od operatora internetowego stałego publicznego adresu IP. To pozwoli nam na bezproblemowe przekierowywanie portów bez konieczności używania dodatkowych usług. W
korporacjach, w organizacjach firmy bardzo często posiadają stałe publiczne adresy IP, więc nie powinno być z tym problemu. W rozwiązaniach niekomercyjnych, czyli dla klientów indywidualnych, operatorzy raczej jednak świadczą usługę dynamicznego publicznego adresu IP. No i co zrobić w przypadku, kiedy okaże się, że organizacja, która chce mieć możliwość wykorzystania abonenta wewnętrznego VoIP spoza sieci lokalnej nie posiada stałego publicznego adresu IP. Wówczas musimy wykupić usługę DynDNS na jednym z serwerów u jednego z usługodawców, który na bieżąco będzie sprawdzał publiczny adres IP klienta i odpowiednio kierował go na adres domenowy, czyli na adres typu, załóżmy, dns.platan.pl. Wówczas to będzie adres, który będziemy wykorzystywali do łączności. Mamy abonenta wewnętrznego VoIP w sieci 10.10.10. On ma też jakiś publiczny adres IP, którym się prezentuje. I ten telefon, żeby mógł się zalogować do serwera Proxima, nie będzie logował się bezpośrednio do adresu IP karty VoIP-owej, czyli adresu urządzenia master w stosie VoIP-owym serwera Proxima, tylko będzie do tego celu wykorzystywał właśnie publiczny adres IP, który został przydzielony tej sieci LAN-owej. I urządzenie brzegowe, czyli urządzenie NAT, router, będzie odpowiedzialny za to, aby zgłoszenia, które przyjdą na ten publiczny adres IP, na konkretne porty, odpowiednio skierować do karty VoIP-owej serwera Proxima. Czyli telefon VoIP-owy, który będzie logował się spoza sieci, będzie logował się na publiczny adres IP. Jakie porty musimy przekierować, aby móc zalogować się abonentem wewnętrznym VoIP-owym spoza sieci i po jakim protokole to realizujemy? Abyśmy mogli zalogować tego abonenta wewnętrznego VoIP, musimy na routerze przy centrali przekierować port SIP, czyli port odpowiedzialny za komunikację sygnalizacyjną w protokole VoIP-owym, oraz porty RTP odpowiedzialne za przesyłanie głosu. Protokół, który będziemy wykorzystywali do przekierowania, to jest protokół UDP, czyli przekierowujemy protokół UDP i przekierowujemy port SIP i porty RTP. Gdzie te elementy znaleźć? Abyśmy jednoznacznie byli w stanie określić, jakie porty SIP i RTP wykorzystuje serwer Proxima bądź Libra, przechodzimy do menu Ustawienia wspólne, Ustawienia ogólne VoIP i w oknie, które nam się wyświetli, zaraz w górnym lewym rogu pojawi się aktualnie ustawiony port SIP. Domyślnie jest to ustawiony port 5060. I to jest port, na którym serwer Proxima i Libra oczekują komunikacji sygnalizacyjnej, czyli tego protokołu SIP-owego, jeżeli chodzi o rejestrację, o żądania zestawienia połączeń. Oprócz portu SIP w serwerach Proxima i Libra znajduje się miejsce do wpisania publicznego, stałego adresu IP, a w przypadku, kiedy nie posiadamy stałego publicznego adresu IP, to pole pozostawiamy puste i wpisujemy jeden z dostępnych serwerów STUN, który pozwoli nam na logowanie i korzystanie z abonenta wewnętrznego VoIP spoza sieci, w przypadku, kiedy posiadamy dynamiczny, publiczny adres IP. Powiedziałem o porcie SIP-owym w tym samym oknie, tyle że w dolnej części okna, gdzie dodane są poszczególne urządzenia VoIP-owe danego stosu VoIP-owego w serwerach Proxima i Libra, znajduje się kolumna z informacją, jakie porty RTP, czyli
porty do przesyłania ramek głosowych na tym stosie będą wykorzystywane. W przypadku serwera Proxima wykorzystanego do webinarium będą to porty od 4000 do 4127. Te porty oczywiście możecie Państwo modyfikować. Uwaga dotycząca portu SIP, portu komunikacyjnego w serwerach Proxima i Libra. Domyślnie jest to port 5060. Natomiast w żadnym przypadku nie powinniśmy otwierać tego portu, przekierowywać tego portu na routerze, ze względu na to, że ten port jest jednym z najczęściej atakowanych portów przez boty hakerskie i to może powodować niestety zakłócenia w pracy serwera Proxima bądź Libra. Zresztą nie tylko tych urządzeń, ale również każdego innego, który pracuje na porcie 5060. Także nie otwieramy na zewnątrz portu 5060. W artykule, o którym mówiłem na samym początku, jest pokazana sytuacja, gdzie zmieniamy ten port SIP-owy, port komunikacyjny i tutaj w naszym webinarze też moglibyśmy ten port zmienić. Ale taka zmiana powoduje, że na wszystkich telefonach VoIP-owych, które logują się również wewnątrz sieci LAN-owej, ten port domyślny 5060 na tych urządzeniach musiałby zostać zmieniony. Jeżeli korzystamy z funkcji autoprovisioningu, no to nie ma problemu, te telefony automatycznie pobiorą sobie informacje o porcie, który jest wykorzystywany do komunikacji SIP-owej. Natomiast w przypadku, kiedy te telefony nie korzystają z funkcji autoprovisioningu, przy dużej ilości telefonów będzie to kłopotliwe, aby do każdego telefonu się zalogować i zmienić mu port SIP-owy. W związku z tym dzisiaj pokażę sytuację, gdzie wewnątrz sieci LAN-owej pozostawimy ten port 5060, natomiast wykonamy przekierowanie na routerze polegające na tym, że jeżeli zapytanie przyjdzie z portu, załóżmy 6871, to router dokona przekierowania na port wewnątrz sieci, na port 5060 do konkretnego urządzenia. Taki sposób przekierowania wykonamy na MikroTiku. Jeżeli chodzi o dane dla telefonu, który będziemy logować spoza sieci LAN, to będzie to adres serwera rejestracji, czyli tak jak pokazywałem na slajdzie 192.168.0.201, port rejestracyjny SIP-owy, czyli ten, na który będziemy się rejestrować spoza naszej sieci, to będzie port 6871. Login, nazwa użytkownika, będzie to abonent 101. O haśle starałem się, żeby było trudne, tak? Czyli platonowe czwartki, hasło, które zawiera znaki specjalne, cyfry, no powinno jeszcze zawierać wielkie litery. I te dane będę wykorzystywał do zalogowania abonenta wewnętrznego VoIP-owego. W takim układzie przejdźmy do serwera Proxima. Uruchamiam serwer Proxima, wybieram opcję ustawienia wspólne, ustawienia VoIP i sprawdzam port SIP-owy 5060. Adres IP lokalny urządzenia SIP-owego, urządzenia master dla tego stosu VoIP 10.20.30.90, czyli na taki adres w sieci lokalnej będę przekierowywał ruch z zewnątrz i porty RTP, które będę również musiał przekierować, porty z zakresu od 4000 do 4127. Powiedziałem, że dodatkowo, abyśmy mogli zalogować abonenta wewnętrznego VoIP spoza sieci lokalnej, musimy również wypełnić publiczny, stały adres IP. W moim przypadku jest to adres 192.168.0.201. Akceptuję zmiany, wysyłam do serwera Proxima. Kolejnym elementem jest wykonanie odpowiedniego przekierowania na routerze MikroTik.
Uruchamiam oprogramowanie Winbox do zarządzania routerem MikroTik i aby dokonać przekierowań portów, przechodzimy do zakładki IP i wybieramy opcję Firewall. W tych opcjach w Firewallu generalnie definiujemy wszelkiego typu ustawienia całego ruchu, który odbywa się na routerze. Ja nie będę omawiał dokładnie, jak powinien zostać skonfigurowany MikroTik. Pokażę tylko te reguły podstawowe, które mam aktualnie uruchomione na swoim MikroTiku. Natomiast szczegółowo pokażę reguły, które związane są z przekierowaniem portów. I tak pierwsza reguła forward, która zezwala na ruch w jedną i w drugą stronę dla połączeń już nawiązanych. Jest reguła zezwalająca na ruch dla połączeń z sieci LAN, czyli żeby urządzenia swobodnie mogły wychodzić przez łącze operatora internetowego. Mamy regułę, która odrzuca pozostały ruch, czyli nie pozwala na przykład z zewnątrz dostać się urządzeniom, którymi wcześniej nie było nawiązanej łączności, czyli cały ruch, który nie był zainicjowany z sieci wewnętrznej, z sieci LAN, a przychodzi na nasz router, będzie blokowany. Zezwalamy na wyjścia, zezwalamy na ruch przychodzący dla już nawiązanych połączeń, zezwalamy na zapytania typu ping, czyli żeby można było z zewnątrz na przykład spingować nasze urządzenie. Zezwalamy na komunikaty ICPM o dużym rozmiarze pakietu. Zezwalamy na zapytania do usługi DNS w routerze w sieci LAN, czyli żeby nasz router mógł komunikować się z serwerami DNS, aby tłumaczyć adresację domenową na postać IP. No i mam tutaj jeszcze zdefiniowane reguły dostępu do MikroTika z zewnątrz, jak i również z wewnątrz dla konkretnych adresów. No i reguła odrzucająca całą resztę ruchu przychodzącego. Abyśmy mogli przekierować porty, to musimy dopuścić ruch z zewnątrz, bo tak naprawdę inicjatorem, który będzie wykonywał próbę rejestracji do centrali, będzie telefon, który jest poza naszą siecią. Wobec tego konieczne jest stworzenie reguły typu forward i zaznaczenie opcji Connection NAT State, Destination NAT, czyli reguły pozwalającej na przekierowywanie portów, na wykonywanie usługi DMZ, czyli przekierowywania całego ruchu na konkretny adres IP. To jest jeden z elementów. Przy pomocy najogólniej otwieramy wszystkie żądania przekierowania portu z każdego adresu IP, Action Accept, czyli wyrażamy na to zgodę. Czyli jeżeli nie znamy adresacji, skąd będą logować się ci abonenci wewnętrzni VoIP spoza sieci, nie będziemy znali ich adresacji IP, wobec tego musimy uruchomić regułę typu forward z umożliwieniem korzystania z przekierowania portu i zaakceptować taki ruch. Jeżeli z kolei znamy konkretny adres IP, wówczas możemy od razu wskazać, że będzie nas interesowało tylko i wyłącznie przyjęcie ruchu z konkretnego adresu IP, który będzie kierowany na konkretny adres wewnętrzny w sieci lokalnej i możemy wskazać protokół, po którym będzie to realizowane. To jest przypadek tylko i wyłącznie, kiedy znamy konkretnie adres IP. I tutaj również w zakładce Action akceptujemy takie połączenie. Innym rozwiązaniem
jest umożliwienie połączeń z konkretnej sieci, czyli jeżeli znamy adresację całą sieci, z której mogą pochodzić połączenia, również możemy taki zakres sieci, tutaj akurat adresy od 192.168.0.0 do 192.168.0.255, które będą przekierowywane na adres 10.20.30.90, czyli karty VoIP-owej po protokole UDP, będą realizowane. Niestety te ostatnie dwie omawiane przeze mnie reguły bardzo rzadko mają miejsce, wobec tego my skorzystamy właśnie z reguły, gdzie umożliwimy dostęp do przekierowywania portów dla całej adresacji z internetu, czyli dla wszystkich prób związanych z przekierowywaniem portu. Odblokowuję tą regułę na routerze. Ona w tym momencie pojawia się z takim znacznikiem zielonego checkboxa z informacją, że jest ona w tej chwili uruchomiona. Oprócz tego mamy tutaj również informację, ile pakietów było przesyłanych przez poszczególne reguły. Jak widać, ten ruch przez cały czas jest i odrzucenie całej reszty ruchu. Widać, że te ilości pakietów, które są odrzucane z zewnątrz, cały czas tych pakietów przybywa. W zakładce Firewall Filter Rules na tą chwilę tylko dopuściliśmy możliwość przekierowania. Kolejnym elementem, który musimy zrobić, to w zakładce Firewall NAT musimy ustawić przekierowania. W zakładce Firewall NAT znajduje się jedna reguła, która jest włączona, to jest tak zwana reguła Masquerade, czyli reguła pozwalająca prezentować się publicznym adresem IP tych wszystkich urządzeń, które znajdują się w sieci lokalnej. Natomiast do przekierowania portów będziemy potrzebowali dwie reguły. Reguły właśnie Destination NAT, czyli wskażemy, że w momencie, kiedy przyjdzie żądanie przekierowania z adresu publicznego, czyli z naszego publicznego adresu, który otrzymaliśmy od operatora, po protokole UDP i to zapytanie będzie na porcie 6871, czyli na porcie, który wyznaczyliśmy sobie jako port SIP-owy z zewnątrz, to takie przekierowanie w zakładce Action ma zostać zrealizowane na adres IP karty VoIP-owej 10.20.30.90 i port, który w centrali jest przypisany jako port SIP-owy, czyli 5060. Czyli ta reguła pozwoli nam na przekierowanie portu 6871 z zewnątrz na port lokalny 5060 i adres karty VoIP-owej. Włączam regułę i w tym momencie ona również jest realizowana. Pozostały nam kolejne porty RTP, kolejna reguła, podobnie jak poprzednio. Destination address, czyli publiczny adres IP od operatora, protokół UDP, zakres portów od 4000 do 4127, akcja, przekierowanie na lokalny adres IP karty VoIP-owej 10.20.30.90 i przekierowujemy porty z zakresu od 4000 do 4127. Uruchamiam regułę. I od teraz przekierowania portów SIP i portów RTP zostały uruchomione. Mając uruchomione przekierowanie, mogę przejść do przeglądarki internetowej, wpisać adres telefonu, który, przypomnę, znajduje się na adresie 10 10 10 100. W
tej chwili mam niezalogowane konto w telefonie. Przechodzę do zakładki konto, aktywuję łącze, mogę dodać opis, załóżmy, niech to będzie po prostu numer telefonu, czyli 101, nazwa rejestracyjna 101, nazwa użytkownika 101, takie były dane, hasło to trudne, które wpisałem. Adres SIP i w adresie SIP podaję publiczny adres IP, czyli adres 192.168.0.201. Przypomnę, że to jest tylko symulacja tego łącza internetowego i port, który jak widać domyślnie w telefonie przypisany jest jako 5060, muszę zmienić na port, który ustawiliśmy do przekierowania, czyli port 6871. Po zatwierdzeniu to konto zostało zarejestrowane. W serwerze Proxima w menu abonenci status portów wewnętrznych VoIP będziemy widzieli abonenta 101, który jest zalogowany i mimo tego, że ten telefon u siebie w sieci lokalnej jest na adresie 10.10.10.100, to my zaobserwujemy publiczny adres IP, z którego on się loguje, czyli publiczny adres IP, którym on się prezentuje, przychodząc do naszego routera. I w ten sposób logujemy abonenta wewnętrznego VoIP spoza sieci lokalnej z wykorzystaniem routera, jakim jest Mikrotik. Jeżeli byłyby kłopoty, czy to z rejestracją, czy byłyby problemy z transmisją głosu, nie byłoby tej transmisji głosu w obu kierunkach, bądź byłaby ona tylko w jednym kierunku, wówczas proszę wrócić do poprzedniego webinaru z cyklu Platanowe Czwartki, gdzie omawialiśmy diagnostykę VoIP i wówczas należy porównać pakiety przy telefonie, jak również przy karcie VoIPowej, a nawet przy routerze, tak abyśmy mogli porównać, czy wszystkie pakiety są odpowiednio kierowane, gdzie możemy sprawdzić właśnie ten przepływ komunikacji SIP-owej, jak również komunikacji RTP pomiędzy urządzeniami. Jak widać, sam element przekierowywania portów nie jest wcale taki trudny, wymaga troszkę wprawy, kilku instalacji, ale myślę, że nie powinno być z tym najmniejszego problemu. Czy macie może Państwo jakieś pytania dotyczące Mikrotika i tematu przekierowywania na nim portów, konfiguracji abonenta wewnętrznego VoIP spoza sieci? Daję chwilę na zastanowienie, być może jakieś pytanie się pojawi, a jednocześnie zachęcam, żebyście Państwo do mnie, do opiekunów regionu, bądź na adres centrale@platan.pl przesłali propozycje tematów, które byście chcieli, abym omówił podczas platanowych czwartków. Na tą chwilę mam zaplanowane tematy do końca czerwca, czyli jeszcze na 2 spotkania, ale jeżeli będzie taka Państwa wola, takie Państwa życzenie, w wakacje, być może po wakacjach wznowimy platanowe czwartki i będziemy omawiali pozostałe tematy. Jestem bardzo ciekawy, jakie tematy chcielibyście Państwo poruszyć podczas naszych webinariów. Czy aparat zdalny zaloguje się do serwera po przeniesieniu go do sieci lokalnej? Panie Bogdanie, w tej chwili ten telefon zdalny, on jest w sieci lokalnej zupełnie innej niż znajduje się serwer Proxima. Wobec tego przeniesienie go do teraz zupełnie jeszcze innej sieci lokalnej również spowoduje, że on nie potrzebuje już żadnych rekonfiguracji, bo on będzie zgłaszał żądanie rejestracji na ten publiczny adres IP, czyli niezależnie w jakiej sieci lokalnej on będzie,
będzie logował się na publiczny adres IP i to router przy centrali dopiero będzie kierował odpowiednio ten ruch do serwera Proxima, aby zalogować tego abonenta wewnętrznego VoIP. Uściślenie pytania. Chodziło panu Bogdanowi o przeniesienie do sieci, w której jest serwer Platan. Niestety nie. Będzie trzeba rekonfigurować adres serwera rejestracji, zmienić również port. Bardzo często, przynajmniej w tej chwili, reguły na MikroTiku, które zaprezentowałem, nie pozwalają, aby ruch wychodził i wchodził z powrotem do sieci. Wobec tego tu będzie potrzebna rekonfiguracja tego telefonu z powrotem na adresację i port lokalny. Oczywiście można stworzyć odpowiednie reguły, które to umożliwią, natomiast nie wiem, czy nawet dla samej estetyki konfiguracji routera, czy samych zasad, jeżeli chodzi o konfigurowanie sieci LANowej, takie reguły powinny się pojawić w MikroTiku. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas, za uwagę. Mam nadzieję, że choć trochę udało mi się przybliżyć kwestię przekierowywania portów do komunikacji dla urządzeń VoIP-owych spoza sieci lokalnej i mam nadzieję, że dojdą Państwo do wniosku, że to nie jest takie straszne, jak z początku się wydaje. Bywa niekiedy opór administratorów sieci przed przekierowywaniem portów, otwieraniem tych portów. Jest to pewne zagrożenie, bo jakiś port otwieramy z zewnątrz i mogą być próby wtargnięcia do sieci, ale tak jak zaprezentowałem, możemy te elementy ograniczać. Dziękuję serdecznie i zapraszam na nasze strony internetowe, na nasz kanał YouTube, na którym znajdują się zapisy poprzednich webinarów Platanowe Czwartki. Ten również się tam znajdzie. Życzę miłego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia.